Czytam i działam. Lekcje z książki, które wprowadzisz w życie. Czasem życie nie wali gromem, kiedy się rozpada. Nie ma dramatycznych scen, łez na podłodze. Czasem po prostu budzisz się o 3:00 nad ranem i czujesz, że coś w środku pękło, że to, co zbudowałeś z takim wysiłkiem, już nie jest twoje. Dom, praca, codzienność, wszystko wygląda tak samo. Ale jakby ktoś zgasił światło, nie dzieje się nic złego, a jednak coś przestaje działać. Rozmawiasz, ale czujesz, że słowa nie trafiają. Pracujesz, ale nie czujesz sensu. Patrzysz w lustro i zastanawiasz się, kiedy ostatni raz naprawdę czułem się sobą. Właśnie w takich chwilach zaczyna się prawdziwa podróż, ta, która prowadzi w głąb siebie. Życie ma swój sposób, żeby nas obudzić, delikatnie, ale do bólu skutecznie. I choć wtedy wydaje się, że wszystko się kończy, często właśnie wtedy zaczyna się coś prawdziwego. To historia kobiety, która w pewnym momencie miała odwagę powiedzieć dość. Nie dlatego, że nienawidziła swojego życia, ale dlatego, że nie chciała już żyć połową siebie. Zostawiła wszystko, co znała. Dom, męża, karierę, wygodę. Wyruszyła w podróż bez mapy. Udała się w 3 miejsca, które stały się 3 lekcjami życia. Włochy, gdzie uczyła się znowu cieszyć, jeść, śmiać się i być obecna. Indie, gdzie nauczyła się ciszy i zaufania. Odkryła siłę poddania. Bali, gdzie zrozumiała, że miłość nie ma nic wspólnego z zależnością, tylko z wolnością. To historia o każdym z nas, bo każdy z nas ma w sobie takie momenty, kiedy coś się kończy, a my jeszcze nie wiemy, co się zaczyna. Każdy z nas ma swoje Włochy, Indie i Bali, miejsca, które uczą nas smakować, milczeć i kochać. Czasem, żeby naprawdę się odnaleźć, trzeba najpierw odważyć się zgubić. Część pierwsza. Zanim wyruszyła, z zewnątrz wyglądało to idealnie. Dom w spokojnej dzielnicy, kalendarz pełen planów, poranne kawy w biegu i praca, którą można by nazwać spełnieniem. Gdybyś zapytał ją wtedy, czy jest szczęśliwa, pewnie odpowiedziałaby: tak, oczywiście, bo przecież wszystko się zgadzało, tylko że w środku coś zaczynało się rozchodzić. To nie był nagły kryzys. Nie było wielkiej zdrady, awantury czy spektakularnego końca. Raczej ciche oddalanie się, dzień po dniu. On chciał stabilności, planów, dzieci, przewidywalności. Ona przestrzeni, ciszy i oddechu. Coraz częściej miała wrażenie, że ich drogi nie prowadzą już w tę samą stronę. Wieczory stawały się coraz bardziej milczące. Rozmowy coraz krótsze. Czuła, że żyje życiem, które powinna kochać, ale którego w środku nie czuje. Zaczęła zauważać, że nic już nie cieszy tak jak kiedyś. Nowe ubrania, kolejne sukcesy w pracy. Wszystko traciło kolor, a pod tym wszystkim rosło jedno pytanie. Czy to na pewno jest życie, którego chciałam? I wtedy pojawiła się myśl, której nie dało się już odsunąć. Prosta, ale bezlitosna. Jeśli nic nie zmienię, będę żyła cudzym życiem. Decyzja o rozstaniu nie przyszła łatwo. Straciła dom, poczucie bezpieczeństwa, pewność jutra, a zyskała pustkę, ale pustkę, która była prawdziwa. Bez planu, bez mapy, bez gwarancji, że to się uda. Na początku próbowała ją czymś zapełnić. Krótkie znajomości, szybkie decyzje, nowe początki, które okazywały się powtórkami z przeszłości, ale żadne z nich nie przynosiło ukojenia. Aż w końcu zrozumiała, nic co przychodzi z zewnątrz nie uleczy tego, co boli w środku, i wtedy postanowiła wyruszyć. Włochy, Indie, Bali. 3 miejsca, 3 lekcje, 3 obietnice dla siebie. Czasem największa podróż zaczyna się dokładnie tam, gdzie myślisz, że wszystko się skończyło. Część druga. Jedz. O ciele, które uczy wdzięczności. Rzym przywitał ją jako miasto, które nigdy nie śpi. Głośne skutery, zapach kawy i kurzu, kamienne ulice rozgrzane słońcem. Po miesiącach bólu i milczenia przyjechała tu kobieta, która zapomniała, jak to jest czuć radość bez powodu. Pierwsze dni były dziwne. Czuła się winna, że może nic nie robić, że nie ma planu, nie goni, nie pracuje. Ale z czasem coś zaczęło się zmieniać. Pewnego popołudnia usiadła sama przy małym stoliku w restauracji. Zamówiła talerz spaghetti, kieliszek wina i po prostu jadła. Powoli,
uważnie, z wdzięcznością. I w tym prostym momencie wydarzyło się coś ważnego. Po raz pierwszy od dawna poczuła, że żyje. Nie dla kogoś, nie dla celu. Dla siebie. We Włoszech radość nie wymaga powodu. Ludzie tam nie przepraszają za szczęście. Nie czują wstydu, gdy odpoczywają. Potrafią siedzieć godzinami przy stole, rozmawiać o pogodzie, winie, o życiu i nikt się nie śpieszy. Ona przyglądała się temu z zadziwieniem. W jej świecie odpoczynek był luksusem, cisza stratą czasu, a przyjemność czymś, na co trzeba zasłużyć. Aż nauczyła się nowego słowa. Dolce far niente. Słodkie nic nie robienie. Nie lenistwo, ale sztuka bycia obecnym. I zrozumiała, że to nie bezczynność, to zaufanie, że życie dzieje się także wtedy, gdy nie kontrolujesz wszystkiego. W Rzymie spotkała ludzi, którzy nie pytali, kim była wcześniej. Nie interesowało ich, co zostawiła za sobą. Liczyło się tylko to, kim jest teraz. Trochę zagubioną, trochę odważną kobietą, która próbuje odnaleźć siebie. Zrozumiała, że samotność to nie brak towarzystwa, to brak połączenia ze sobą, bo można być otoczonym ludźmi i czuć się pusto. Zaczęła mówić do siebie łagodniej, nie jak surowy sędzia, ale jak przyjaciółka. Zamiast znowu nie dałaś rady, mówiła spokojnie, próbujesz, to wystarczy. I ten prosty gest zmieniał wszystko. Kiedy zaczynasz być dla siebie dobry, świat też zaczyna być łagodniejszy. Z czasem przestała gonić za tym, co zewnętrzne. Nie kupowała już pamiątek, ubrań, błyskotek. Zamiast tego zaczęła kolekcjonować chwile. Zapach bazylii o poranku, śmiech ulicznych muzyków, dotyk ciepłego powietrza na twarzy. Zrozumiała, że bogactwo to nie stan konta, to umiejętność dostrzegania piękna w prostych rzeczach, że wdzięczność nie przychodzi z nadmiaru, ale z uważności i że ciało, któremu pozwalasz czuć, staje się twoim sprzymierzeńcem, nie wrogiem, którego trzeba poprawiać, nie projektem do naprawy, ale częścią ciebie. Część trzecia. Módl się. O ciszy, która leczy. Po hałaśliwych Włoszech przyszła cisza. Prawdziwa, surowa, bezlitosna. Indie. Ziemia kurzu, modlitw, świątyń i dźwięku dzwonów o świcie. Miejsce, które nie daje uciec od siebie, tylko odbija cię jak lustro. Na początku było trudno. W Rzymie odzyskała ciało, tu musiała zmierzyć się z duszą. Medytacja wydawała się torturą. Jak usiedzieć godzinę w ciszy, gdy w głowie kłębi się 1000 myśli, gdy każda próba spokoju kończy się frustracją. Ale ktoś w świątyni powiedział jej, to, że widzisz swój chaos, to już modlitwa, bo wreszcie widzisz. Zrozumiała, że cisza nie jest nagrodą. To proces, to uczenie się siebie na nowo. Żeby usłyszeć, co naprawdę czujesz, najpierw musisz pozwolić, żeby wszystko, co zagłuszone, wreszcie się odezwało. Był taki dzień, który zapamiętała na zawsze. Upalne popołudnie, kurz na podłodze, ciało zmęczone, serce pełne wątpliwości. Po tygodniach medytacji i praktyki miała wrażenie, że nie robi żadnych postępów. Zamiast spokoju, tylko zmęczenie i łzy. Wyszła ze świątyni, uklękła na ziemi i po raz pierwszy od dawna przestała próbować być silna. Zwyczajnie się rozpadła. Ale w tym rozpadzie przyszło coś, czego nie da się wytłumaczyć. Nie objawienie, nie wizja, raczej cisza. Czysta, głęboka, prawdziwa. Zrozumiała, że modlitwa to nie jest proszenie o coś, to zgoda. Zgoda na to, co jest. Zamiast daj mi siłę, mów pokaż mi, jak w tym być spokojną. I w tej pokorze znalazła coś, czego dawno nie zaznała. Ukojenie. Duchowość w Indiach nie wyglądała jak z pocztówki. Nie była medytowaniem w pięknym ogrodzie z kadzidłami w tle. Była codziennością, wstawaniem o świcie, sprzątaniem podłogi w świątyni, myciem garnków po wspólnym posiłku. Była mantrami powtarzanymi setki razy, aż przestały być dźwiękiem, a stały się oddechem. Na początku czuła bunt. Po co to wszystko? Ale po kilku tygodniach zrozumiała, że właśnie w tej prostocie kryje się sens. Nie w wielkich słowach, tylko w obecności, w robieniu jednej rzeczy naraz, uważnie, z szacunkiem, bez pośpiechu. Zrozumiała też coś jeszcze. Spokój nie przychodzi nagle, nie jest olśnieniem. To nawyk,
To wybór, który trzeba powtarzać każdego dnia, nawet kiedy nie widać efektów. Tak jak oddech. Zwykły, cichy, ale niezbędny. Z czasem cisza przestała ją przerażać. Stała się jak przyjaciel, którego długo unikała, a który cały czas cierpliwie czekał. Zaczęła rozumieć, że Bóg nie krzyczy. On szepcze i żeby go usłyszeć, trzeba najpierw uciszyć cały świat. W świątyni nauczyła się siedzieć w milczeniu godzinami. W ciszy przestajesz szukać odpowiedzi. Zaczynasz widzieć, że ona już tam jest. Cisza, której się bała, stała się jej schronieniem, a samotność, którą przeklinała, miejscem spotkania z Bogiem, który był w niej od zawsze. Jeśli film Cię zaciekawił, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. Część 4. Kochaj. O miłości, która nie zniewala. Po miesiącach samotności i medytacyjnej ciszy przyszła Bali, wyspa zieleni, zapachu oceanu i dźwięku cykad po zmroku. Tam nauczyła się, że po każdej burzy przychodzi światło, ale tylko wtedy, gdy otworzysz oczy. Pierwsze dni były jak sen. Powolne poranki z filiżanką kawy, wschody słońca, które malowały niebo na złoto. Z czasem zaczęła znów czuć ciało, serce, siebie. I wtedy go spotkała przypadkiem. Podczas spaceru na targu pomiędzy zapachem przypraw i dźwiękiem śmiechu ludzi. Był spokojny, obecny. Nie próbował jej niczego obiecywać. Po prostu był. Na początku się bała, bo jak zaufać po tym wszystkim, co się rozpadło? Jak otworzyć serce, które nauczyło się żyć w skorupie? Ale on nie naciskał. Nie chciał jej naprawiać. Słuchał, patrzył w oczy, pozwalał jej być sobą, nawet wtedy, gdy milczała. I to wystarczyło, by coś w niej zaczęło topnieć. Miłość przyszła cicho. Nie jako fajerwerki, tylko jako spokój. Zrozumiała, że to nie jest rola, w której trzeba dobrze wypaść. Nie jest też kontraktem, w którym liczysz, kto dał więcej. Miłość to obecność. Czasem w rozmowie, czasem w ciszy. To świadomość, że możesz być sobą, nie idealną, nie zawsze silną, ale prawdziwą. Były dni, kiedy chciała uciec. Lęk wracał. Szeptał, nie dasz rady. Znowu się zranisz. Ale tym razem nie uciekała. Zamiast uciekać, oddychała. Zamiast kontrolować, ufała. Na Bali spotkała starszego uzdrowiciela. Pewnego popołudnia powiedział jej coś, co zapisało się w niej na zawsze. Szczęście to równowaga między radością a mądrością. Z początku brzmiało to jak cytat z książki, ale im dłużej nad tym myślała, tym bardziej czuła, że to prawda. Wcześniej myślała, że szczęście to euforia, spełnienie, wielki moment, a tu, na Bali, odkryła, że szczęście to spokój, to kubek herbaty o poranku, rozmowa bez pośpiechu, obecność drugiego człowieka, który nie wymaga. Zrozumiała też, że wdzięczność jest jak klucz, otwiera drzwi do wszystkiego, co dobre. Nie możesz być jednocześnie wdzięczny i nieszczęśliwy. Wdzięczność nie zmienia świata, zmienia ciebie. I to wystarczy, żeby świat też stał się inny. Kiedy kończyła swoją podróż, wiedziała już jedno. Miłość to nie więź, która cię trzyma. To skrzydła, które pozwalają ci rosnąć. Zrozumiała, że prawdziwa miłość nie mówi bez ciebie nie mogę żyć. Mówi z tobą żyję pełniej. Nie jest ucieczką przed samotnością, ale wyborem, by dzielić przestrzeń z kimś, kto też jest całością. Miłość to codzienne tak. Nie obietnica, że będzie łatwo, ale gotowość, by być obecnym nawet wtedy, gdy nie wszystko jest piękne. Dopiero wtedy, gdy przestajesz szukać w kimś ratunku, możesz naprawdę dawać miłość. Nie z lęku, tylko z obfitości. To była jej ostatnia lekcja na Bali, że miłość, która nie zniewala, nie kończy się, gdy ktoś odchodzi, bo zostaje w tobie, jako spokój, czułość i wolność, której nikt ci nie może odebrać. Część 5. Lekcje z podróży. Każda podróż zostawia po sobie ślady, nie tylko w paszporcie, w sercu, w myślach, w spojrzeniu, które już nigdy nie patrzy tak samo. I tak jak ślady stóp znikają z piasku, tak ślady doświadczeń zostają na zawsze. Ciche, ale głębokie. We Włoszech nauczyła się, że ciało nie jest wrogiem ducha, że można się modlić, jedząc coś pysznego, śmiejąc się z przyjaciółmi, tańcząc w deszczu, że duchowość nie polega na odrzuceniu przyjemności, ale na wdzięczności za nią.
Całe życie słyszała, że ciało trzeba poprawiać, odchudzać, naprawiać, że nie wolno za bardzo jeść, za bardzo odpoczywać, za bardzo pragnąć, a tam, we Włoszech, odkryła coś przeciwnego. Ciało jest świątynią, a nie projektem. Zrozumiała, że kiedy pozwalasz sobie czuć, życie staje się pełniejsze, że nie musisz kontrolować wszystkiego, żeby być blisko siebie. Potem przyszły Indie i one nauczyły ją czegoś zupełnie innego. Jak zatrzymać się, jak zostać w miejscu, nawet jeśli wszystko w środku krzyczy, żeby uciekać. Cisza, która na początku była karą, stała się jej najbliższym przyjacielem. Zrozumiała, że spokój nie polega na tym, że znika ból. Spokój to świadomość, że ból też ma sens, że nie wszystko trzeba rozumieć, żeby móc w tym być. Dziś, kiedy świat pędzi szybciej niż kiedykolwiek, ta lekcja jest bezcenna. Możesz mieć wszystko: dom, pieniądze, sukces, a i tak czuć się zagubiony. A cisza, ona porządkuje. Uczy słuchać nie tego, co głośne, ale tego, co prawdziwe. Na końcu była Bali i serce. Tam zrozumiała, że miłość to nie nagroda, ale codzienny wybór. Zrozumiała, że miłość nie przychodzi wtedy, gdy jest się idealnym. Przychodzi wtedy, gdy jest się prawdziwym. Kiedy opuszczała Bali, nie czuła żalu. Czuła spokój, bo zrozumiała, że już nie musi szukać dalej. Zamiast planować, zaczęła zaczynać dzień od oddechu. Zamiast pytać, czego mi brakuje, pytała, za co mogę dziś podziękować. Wdzięczność nie sprawia, że życie staje się łatwiejsze. Sprawia, że staje się pełniejsze. Że zaczynasz widzieć sens tam, gdzie wcześniej widziałeś tylko chaos. Z wdzięczności rodzi się spokój. Z pokoju siła, a z siły miłość, która już niczego nie potrzebuje udowadniać. Patrząc z perspektywy, zobaczyła, że wszystko miało sens. Włochy, ciało, które przypomniało jej, jak żyć. Indie, dusza, która nauczyła ją, jak być. Bali, serce, które pokazało, jak kochać. Ciało, dusza, serce. 3 głosy, które wreszcie śpiewały razem. Życie to nie tylko droga naprzód, to także powrót do siebie, do prostoty, do wdzięczności. Kiedy podróż się skończyła, nie było już wielkich uniesień, nie było egzotycznych widoków, zapachu przypraw, nowych znajomości. Zostało zwykłe życie, ale to właśnie w tej zwyczajności zobaczyła, jak bardzo się zmieniła. Już nie szukała cudów, zaczęła je widzieć wszędzie. W porannym świetle, w uśmiechu obcej osoby, w kubku herbaty, który pachnie spokojem. Podróż nie kończy się wtedy, gdy wracasz do domu. Kończy się wtedy, gdy zaczynasz patrzeć na świat oczami, które już widzą. Jedz, módl się, kochaj. To nie książka o podróży, to książka o powrocie. O powrocie do siebie. Przez ciało, duszę i serce. We Włoszech nauczyła się smakować życia. W Indiach ufać życiu. Na Bali dzielić się życiem. To 3 różne światy, ale jedna lekcja. Spokój nie przychodzi z zewnątrz, nie przyniesie go nowy związek, nowa praca, nowy kraj. Spokój to coś, co zaczyna się w środku. A ty? Który etap tej podróży jest dziś twój? Czy uczysz się smakować życie jak we Włoszech? Czy może jesteś w Indiach? Uczysz się ciszy, zaufania i tego, że nie wszystko trzeba naprawiać. A może jesteś na Bali, gdzie po długiej drodze znowu uczysz się kochać. Napisz w komentarzu, która z tych lekcji najbardziej do ciebie przemawia. Zatrzymaj się na chwilę i zadaj sobie pytanie: czego naprawdę potrzebuję, żeby było mi dobrze? A jeśli ta historia cię poruszyła, zasubskrybuj kanał, żeby co tydzień wracać do książek, które nie tylko uczą żyć mądrzej, ale też prawdziwiej. Może wystarczy jedno zdanie, jedna historia, jeden oddech, żeby przypomnieć sobie, że to, czego od lat szukasz, już od dawna jest w tobie.